Niedawno wyszedł trailer do Sekretu Mimika. Tak, było to niedawno. Pewnie nawet nie zdążyliście jeszcze obejrzeć. To nie było 3 miesiące temu. Oczywiście, ja nie zaspałem. Okej? A więc jest taki koleś Edwin. On zrobił Mimika. A co się stało dalej, to tego dowiemy się w Sekrecie Mimika. No i chcę to powiedzieć, to będzie bardzo ważna gra, bo to jest koniec wielkiej tajemnicy rozciągniętej na kilka gier. Scott stworzył glitch trapa, którego w Help Wanted nie wyjaśnił. I wtedy powoli, gra za grą, rzucał nam mały okruch informacji i my dopiero niedawno zaczęliśmy za tymi okruchami nadążać. Ale ta tajemnica właśnie zmierza już do końca, bo cofałem się w czasie, żeby poznać miejsce, w którym ten potwór powstał i poznać jego twórcę. No i ja wiem, to rzucanie okruchów kiepsko im szło, ale z tym nie da się już nic zrobić. Dlatego Sekret Mimika jest szczególnie ważny, bo on zamyka właśnie masę takich słabo poprowadzonych tajemnic. To jest dla Mimika ostatnia szansa. Teraz przechodzimy do konkretów. No i ten film to nie miało być moje ostatnie przemyślenia 2 dni przed premierą, ale bardzo dużo się działo ostatnio w moim życiu. 3 miesiące filmu w ogóle nie było, więc film się opóźnił. Dzisiaj opowiem wam o wszystkim, co widzę, czego się spodziewam od Sekretu Mimika. Ten trailer już pewnie dawno widzieliście, ale puszczę go wam jeszcze raz i omówię parę rzeczy. So let me explain the situation. One of our contractors, Edwin Murray, has gone missing, leaving our property abandoned in his warehouse. Czy poznajecie ten głos? To jest Andy Field, czyli głos Hand Unita, tyle że tym razem nie brzmi monotonnie jak maszyna i to jest super. To jest żywy pracownik Fazbear Entertainment, którego głos stanie się później Hand Unitem. Wesel w FFPS w całej nowej fabule. Your job is simple. Enter the warehouse and retrieve the technology that he was developing for us. Tutaj mamy już tło fabularne całej gry. Fazbear Entertainment ma podwykonawcę, czyli inną firmę, która robi dla nich sprzęt na zamówienie, czyli Edwina. Edwin stworzył dla nich Mimika, ale go nie odesłał i ślad po nim zaginął. Teraz jego fabryka jest opuszczona, więc Fazbear na siłę próbuje odzyskać wszystko, co do nich prawnie należy, w tym właśnie Mimika. It's a kind of prototype endoskeleton that can adapt to any costume and become any character. We suspect it may be malfunctioning, so just be aware of the... Tutaj pojawia się Tiger Rock. Znamy ten design z pluszaka z Help Wanted 2, czyli to jest ważne wspomnienie Mimika z przeszłości. Z książek wiemy, że to był pluszak syna Edwina, z którym Mimik się przyjaźnił, ale niczego nie wiemy o wielkim faktycznym kostiumie, tego nie było. Tutaj powstaje jakaś bardzo ważna tajemnica. A co mi akurat rzuciło się w oczy, Tiger Rock daje bardzo podobne vibe'y do Vanii i czuję się, że to nie jest bez powodu. slim but non-zero chance that you could sustain significant injuries while attempting to retrieve it, including but not limited to death or dismemberment. We fully expect the retrieval process to go smoothly and without incident, but just in case, we suggest you get your affairs in order before arriving. Do tej pory trailer dużo nam już wyjaśnił. W fabryce mamy dziesiątki różnych kostiumów, z których Mimik może korzystać. Na pewno często będą nam stawały na drodze puste kostiumy oparte o ścianę, leżące na podłodze, ale szczególnie ciekawi mnie Jackie, bo to jest robot, a nie kostium. Wejście w jej skórę będzie dla Mimika znacznie trudniejsze, a jednak wiemy, że to zrobi, bo widzimy jego rozgrzane spiralne oczy. Ciekawe, jak często Mimik będzie używał Jackie, bo wydaje mi się, że niekoniecznie za często. Ja to widzę raz a długo. Mówiłem wcześniej o Hand Unicie, ale właśnie zobaczyliśmy 3 inne rzeczy, które pojawiają się w Pizzaplexie. Mamy Stavbota, starego z lat 70. Mamy Helpiego z lat 70., który nazywa się Helper. Mamy też dziadka DJ Musicmana. Stara, nowa technologia często się w tym trailerze przewija. No i tyle. Gra wychodzi 13 czerwca, bardzo niedługo. Boję się, że z tym filmem się nie wyrobię. Żeby wszystko podsumować, pracownik Fazbeara wchodzi do fabryki, w której narodził się Mimik, główny złoczyńca nowej fabuły. Poznamy jego sekret, ale gra też mocno odniesie do jego twórcy, bo zaginięcie Edwina jest tutaj mocno zaznaczone. Mimik jest opisany jako tajemnica pozostawiona przez Edwina. Ta gra pomoże nam lepiej zrozumieć całą nową fabułę. I to jest też pierwszy temat, o którym chcę porozmawiać, Edwin Murray. Edwin jest w fandomie znany jako kolej z tej durnej piosenki, albo też kolej z książek. I dookoła tego było zawsze dużo chaosu, bo nawet wielcy teoretycy mówili, że jest niekanoniczny.
To nieprawda. Nowa gra będzie trzymała się historii, którą znamy z książek. Ale to nie będzie gra dedykowana dla fanów książek, bo to jest bardzo małe grono osób. Jeśli będą oczekiwać do znajomości książek, to masa osób zwróci tą grę, oni to wiedzą. A powiem więcej, bo to jest ciekawe. Firma Edwina w trailerze, w teaserach różni się od tej w książkach. Tutaj jest wprowadzone dużo tematów, które w książce nie były nawet poruszone. Nie widzieliśmy nic o MCM, ani o tym, żeby Edwin miał w ogóle pracowników. A w trailerze, w teaserach to jest akurat duży temat, nawet miejscami niespójny z tym, co widzieliśmy. Miesiąc temu Dowko miał wywiad z dyrektorem ze Steelwood Studios i tam dużo fajnych rzeczy zostało powiedziane. Gdy spytał się, czy gra będzie spójna z książkami, to było dla nich trochę trudne pytanie, ale opisali to jednym zdaniem. Jeśli znasz książki, to wciąż nie znasz pełnej historii. Kiedy Dowko spytał się o to, czy gra jest przyjazna ludziom, którzy nie znają FNAF, to wtedy Iwan powiedział, że chcą opowiedzieć historię, którą każdy zrozumie, a osobno od tego będą niższe warstwy, dalsze sekrety. Tego bardzo często brakowało nowemu FNAF, a teraz mamy oficjalnie coś takiego powiedziane, myślę nad tym. Dla mnie to są bardzo ważne słowa. Ale to tyle o książkach, bo są ważniejsze tematy. Na teaserach pokazano nam sporo dokumentów z firmy MCM. Teraz wiemy, że pełna nazwa firmy brzmi Marey's Costume Manor, czyli według opisu na Steamie kostiumowy dwór Mareya. Firma przyjmuje zlecenia na kostiumy i tak wygląda ich związek z Fazbear Entertainment. Dostają design kostiumu i mają go wyprodukować. No i wiemy, że firma przepracowuje swoich pracowników. Jest tutaj masa agresywnych, antypracowniczych plakatów. No i to jest spora firma. Mają 6 różnych ról, a ProtoStaffBot ma na celu zająć się twoimi sprawami osobistymi, żebyś mógł pracować bez przerwy. Dostaliśmy też dużo wideo teaserów, czyli reklam różnej technologii Edwina i każdy z nich odnosi się w jakiś sposób do Mimika. Mamy ekspres do kawy, który śledzi każdy twój krok i dzięki temu zna twoje preferencje kawowe. Mamy wieszak na ubrania, który może skracać i wydłużać kończyny, a także odkurzacz, który zmienia swój rozmiar. Obie te rzeczy pomagają Mimikowi wejść w dowolny kostium niezależnie od jego rozmiaru. Na koniec była zabawka, która nagrywa i powtarza dźwięki, które słyszy. Mimik na pewno będzie używał cudzych głosów, żeby nas zmylić. No i same te maszyny też mają pojawić się w grze. Dowko pokazał nam gif z odkurzaczem, a ten grzybiarz też jest na trailerze, tyle że jako wielki kostium. Dużo informacji dostaliśmy na temat atmosfery. Z tego co usłyszeliśmy w wywiadzie, firma Edwina jest znacznie mniejsza od Pizzaplexa i cały model mieści się wewnątrz Roxy Raceway. Ale są ku temu powody, bo gra ma być bardzo klaustrofobiczna. No i na pewno będzie tutaj znacznie mniej wielkich, pustych i niepotrzebnych przestrzeni. Rzeczy będą miały dużo więcej celu. Gra i tak jest szacowana na ponad 10 godzin rozgrywki, jeżeli nie wejdziesz głęboko w jej sekrety. Ale poza charakterystyką firmy to tutaj jest jeszcze inna ważna narracja. Sekret Mimika to nie tylko początki Mimika, ale jak już mówimy, widzimy bardzo dużo technologii, która pojawi się w Pizzaplexie, czy też w innych miejscach w fabule FNAF. To jest takie najważniejsze tło fabularne całej nowej fabuły. Steelwood prowadzi i rozwija zupełnie nieznany obszar tej serii, który miał ogromny wpływ na Fazbear Entertainment i na gry, które tworzą. Ważnym tematem nowej fabuły jest automatyzacja i sztuczna inteligencja. Temat bardzo na czasie teraz akurat. Fazbear Entertainment właśnie zwolniło wszystkich pracowników Pizzaplexa i zastąpili ich robotami. Ale jak się okazuje, źródłem tych pomysłów jest Edwin. To on stworzył ProtoStaffBota i teasery sugerują, że on też chętnie zastąpiłby pracowników robotami, gdyby tylko mógł. Tak samo Mimik jest technologią Edwina, która powróciła z dalekiej przeszłości, bo nawet Glamrock i ich zaawansowana osobowość opiera się o nowoczesne endoszkielety na jego bazie. To wszystko sprawia, że Pizzaplex jest ogromnie niestabilny. To wina Edwina. Inne rzeczy mają mniejszy wpływ na narrację. Słyszymy początki Hand Unita, zanim głos tego pracownika trafi do maszyny. Monty może pochodzić z fabryki Edwina. Mr. Hippo też. Ale najlepszy póki co jest Helpy. FNAF ma ten problem, że Freddy jest tytułowym bohaterem, przez co trudno jest skupić uwagę na kimś innym, jak na przykład Circus Baby. Scott musiał tam wcisnąć Freddy'ego z boku. Ale teraz jest trochę inaczej, bo w Ruiny nie było Freddy'ego. Były jego szczątki bez głowy na 3 minuty i nic więcej, ale był Helpy, który przywiął się przez całą grę. W Help 2 jest tylko jeden poziom z Freddym, ale jest masa Helpiego. Tak samo teraz mamy Helpera, jest Mr. Helpful i w ten sposób twarz Freddy'ego stoi na samym wejściu do fabryki, która nawet nie należy do Fazbear Entertainment. Five Nights at Helpy's. No i na koniec MXES. Z nim jest trochę inna sytuacja, bo to raczej będzie dokładnie ten sam MXES w przeszłości i w przyszłości, ale gra wyjaśni jego pochodzenie, cel, relacje z Mimikiem. Nie mogę się doczekać, aż te rzeczy zostaną wyjaśnione. Ale zostało mi teraz ostatnie pytanie odcinka. Czym jest sekret Mimika? No nie wiem, to nam dopiero gra powie. Ale potencjał jest duży, parę pomysłów mam.
Oczywiście najsłabszą odpowiedzią byłyby po prostu narodziny Mimika, żadnej wielkiej tajemnicy, tylko wyjaśnienie skąd się wziął. Niby właśnie to seria buduje od dłuższego czasu, ale to książki już dawno wyjaśniły. Nie wydaje mi się, żeby do czegoś takiego zmierzał sekretny tytuł tej gry. Na pewno ważną możliwością jest Tiger Rock, ponieważ to on reprezentuje w Help Wanted 2 całą przeszłość Mimika. Pluszak jest związany z Davidem, który poleciał za piłką na środek ulicy i umarł, ale Mimik stworzył z tego dużo więcej, bo nie wiemy nic o tym kostiumie. Kojarzy mi się z Wani, więc byłoby ciekawie, gdyby to też był jakiś ludzki sługus, daleki poprzednik Vanessy. Sekret Mimika może też kręci się wokół Edwina. W książkach to był taki zmarnowany, zwyczajny, samotny ojciec po przejściach, ale tutaj jest pisany już trochę inaczej. Skupiamy się więcej na jego wynalazkach, na jego szefowaniu. Jest tutaj potencjał mocno rozwinąć jego postać. Sekret Mimika może być sekretem Edwina, ale to może też odnieść się do motywacji robota, bo to jest robot, który powtarza cudze zachowania, więc jest krytyka, że to jest nudny złoczyńca, któremu zacięła się taśma i tylko powtarza zadawanie bólu i tyle. Może ten aspekt Mimika będzie głównym tematem gry i dowiemy się, że on mocno się rozwinął od czasu zniknięcia Edwina i teraz ma jakąś znacznie głębszą motywację, osobowość, niż powtarzanie w kółko tej samej agresji. Gra może odmienić nasze spojrzenie na to, co wiemy na jego temat. No i jak mówiłem wcześniej, Steelwool napisało tę historię warstwami, więc pojawi się płytka i prosta, czytelna narracja na szczycie, ale też masa głęboko zakopanych, coraz to trudniejszych tajemnic i zagadek. Ja chciałbym uwierzyć im na słowo, że teraz już złapali dobry balans między jasną narracją a ukrytym lore. Nad tym pracują od kilku lat. Teraz komunikacja ze Scottem też musiał się znacznie poprawić. Potencjał jest. Przekonamy się, jak sekretny, jak ciekawy będzie sekret Mimika. Dlatego gra wychodzi już zaraz teraz. Najważniejsze rzeczy, które chcę wam tutaj przekazać, to nie martwcie się o książki. To Steelwool ma powody się martwić, bo jeśli ta gra im nie wyjdzie, to fandom imploduje już chyba na dobre. Po drugie, spójrzcie na to, jak sekret Mimika okaże się prekursorem wszystkiego, co najgorsze w Pizzaplexie kilkadziesiąt lat później. Fazbear Entertainment rozkradło to wszystko, schowało do szafy, a później zbudowało na tej bazie okropnie niestabilny biznes i niebezpieczne potwory. Po trzecie, dobrze się bawcie. Nie skupiajcie się od razu na wielkich tajemnicach. Dla mnie najważniejsza jest narracja. W tym roku bardzo mocno się na tym skupiam, bo im więcej rozumiemy podstawową myśl, tym łatwiej jest nam wejść głębiej w fabułę. Bardzo mało czasu zostało do premiery, więc czekajcie na piątek, przygotujcie komputery albo zbierzcie youtuberów, bo dużo ciekawych rzeczy przed nami.